Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Szóstka buław, karta triumfu i zwycięstwa. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dziewiątka buław z kolei. Tutaj odwaga, umiejętność też tak naprawdę oddzielenia tego, co ważne dla Was, a tego, co zupełnie jest Wam niepotrzebne w tym miesiącu. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi królowa mieczy. No dobrze. Ciekawe, o kogo tutaj chodzi. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako siódemka monet, czyli z kolei karta cierpliwości i takiej umiejętności właśnie skupienia się na tym, na co jest dla Was najważniejsze, bez oczekiwania, że efekty będą po prostu w mig. Rada dla Was. Tutaj jest as buław i czego raczej nie robić, czego unikać. Karta umiarkowania oraz paź kielichów z przełożenia. No, ciekawy rozkład. Na pewno pojawiło się mnóstwo buław, które są odpowiedzialne za pasję, energię, za wigor. No i są związane niewątpliwie z trygonem ognia, czyli baranem, lwem lub strzelcem. Może ktoś z Was ma ascendent w którymś z tych znaków. Sprawdzajcie koniecznie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Zobaczcie, w energii z przełożenia jest dla Was paź kielichów, który niewątpliwie uchodzi za osobę pełną pogody ducha, radości i takiej dziecięcej ciekawości. On jest, powiedzmy, taką frywolną osobą i to może być też, słuchajcie, symbol właśnie wszystkich rozpraszaczy, które są dookoła Was. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że świetnie sobie radzicie z tymi rozpraszaczami, dlatego że cała reszta kart mówi właśnie to. Ale niewątpliwie jest tutaj właśnie mnóstwo radości i pogody ducha w tym miesiącu w Was i to jest bardzo ważne, bo nie jesteście skupieni tylko i wyłącznie na wyniku, ale też na takim zadowoleniu z drogi do celu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta triumfu oraz radości i zwycięstwa i no niewątpliwie tutaj macie poczucie, że wszystko idzie po Waszej myśli. Ewentualnie
jeśli coś nie pójdzie, bo wiadomo jak to jest, to wy już znajdziecie sposób, jak poradzić sobie z tym wybojem, problemem i tak dalej. No tutaj dosłownie nie ma dla was tak jakby tych rozpraszaczy. Jeśli one są, to świetnie sobie z nimi radzicie. No ale też macie takie poczucie, że naprawdę jesteście w stanie coś osiągnąć i to może dotyczyć na przykład waszych postanowień noworocznych, czy powiedzmy rozwoju, jeśli chodzi o wasze hobby, czy o jakąś pasję. Widzę jakiś sukces w tym miesiącu niewątpliwie. Zobaczcie, przychodzi do was karta 9 buław, która przedstawia takiego wojownika, który jest bardzo taki odważny, silny i jest bardzo blisko do osiągnięcia swojego celu. To jest bardzo ważne, dlatego że widzę tutaj mnóstwo determinacji z waszej strony w tym miesiącu, takiej konsekwencji oraz siły woli. Tutaj mam wrażenie, że słomiany zapał, jeśli był wcześniej, to też tak naprawdę patrzycie na swoje cele z zupełnie innej strony. Czyli na przykład przestaję jeść powiedzmy cukier, nie dlatego, że cukier jest niezdrowy, tylko i wyłącznie dlatego, ale też dlatego, że chcę powiedzmy poczuć się zdrowiej, lżej i zaoszczędzić pieniądze na przykład. Karta 9 buław też może mówić o odgradzaniu się i tutaj jest to potwierdzenie, że umiecie odgrodzić się od tych rozpraszaczy i od tego, co jest tak naprawdę dla was nieistotne i nieważne. Skupiacie się na tym, co jest waszym celem. Super miesiąc. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Królowej Mieczy i Królowa Mieczy mogłaby pokazywać taką osobę zimną, chłodną, zdystansowaną, ale tutaj powiedziałbym, że taką dosyć właśnie zamkniętą i taką, która bardziej planuje i myśli, zamiast działa i próbuje. No i słuchajcie, ta karta odchodzi do przeszłości, więc powiedziałbym, że z myśli, z planowania właśnie do działania. Jest jeszcze jedna taka informacja, że być może ktoś z trygonu powietrza, może bliźnięta waga wodnik, ostatnio bardzo was rozpraszał i odciągał waszą uwagę od tego, co najważniejsze. Wydaje mi się, że teraz z taką mądrością naprawdę jesteście w stanie od takich osób się po prostu odciąć. Momento. Jak wy się przedstawiacie? Jako karta 7 monet i jest to karta cierpliwości oraz takiego pielęgnowania pewnej sprawy, która jest dla was ważna, aby zebrać w przyszłości takie już poważne, dojrzałe plony i owoce. Zobaczcie, w ogóle ta karta pokazuje taką piękną, młodą dziewczynę, która podlewa słoneczniki konewką i jest to potwierdzenie, że wy skupiacie się nie tylko i wyłącznie na mecie, ale w ogóle na zadowoleniu z tego całego biegu do osiągnięcia celu. Czyli tak jak już wcześniej mówiłem, na przykład nie przychodzicie na dietę dlatego, że to modne oraz chcecie mieć sylwetkę powiedzmy nową na lato czy na wiosnę, raczej robicie to dla siebie długofalowo, żeby czuć się zdrowiej, lżej, mieć mniejsze obciążenie dla stawów, dla portfela na przykład. Tutaj widzę w was właśnie bardzo dużo cierpliwości do osiągnięcia jakichś swoich celów i postanowień i to jest ważne. Zobaczcie, w Radzie jest dla was as buław, a as buław taki płonący mógłby mówić, żeby właśnie w tym miesiącu iść za ciosem, ryzykować, przełamywać jakieś bariery, granice i po prostu konsekwentnie starać się o to, co jest dla was najważniejsze. Jeśli chodzi o tego asa buław oraz pazia kielichów, który jest z przełożenia, to nie wiem czemu, ale rada jest być może dla części z was
aby przyjąć jakąś propozycję i rozpocząć coś nowego w waszym życiu. Tutaj ma raczej wygrać to, co podpowiadają wam emocje, a nie tylko i wyłącznie rozum w postaci królowej mieczy, bo mi się wydaje, że może do części z was przyjść coś, na co czekaliście od jakiegoś czasu i część z was podejdzie do tego w taki sposób, że o nie, może to za szybko, może to zbyt ryzykowne, no ale rada jest właśnie taka, żeby raczej w to iść. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Napiszcie koniecznie w komentarzach. I też oczywiście, jakie macie ascendenty, bo mam wrażenie, że jest dużo osób w ascendencie w jakimś znaku ognistym. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta umiarkowania, która mogłaby mówić, żeby nie spocząć na laurach, nie uznawać półśrodków i też tak naprawdę nie rozmieniać siebie lub jakichś swoich celów i pasji. Czyli niech jakby to powiedzieć, nie zadowalajcie się tylko i wyłącznie półśrodkami. Czyli powiedzmy, mam bardzo ambitny plan, powiedzmy zrzucić 15 kg, już zrzuciłem 2, a wystarczy. Wracam do poprzedniego stanu rzeczy i do diety poprzedniej, a właściwie braku diety. Wiecie, o co mi chodzi? Już tutaj nie zadowólcie się tylko i wyłącznie takim małym sukcesem, jasne. Jest to bardzo ważne, żeby umieć gdzieś siebie docenić i nagrodzić, ale iść dalej, po prostu. Umiarkowanie też mówi o tym, żeby jak najbardziej w tej strefie komfortu nie zostawać, dlatego że najprawdopodobniej na wiosnę czeka was coś fantastycznego i ciekawy jestem, jak to będzie. Sprawdzajcie czytania też na nowy rok, bo może tam będzie coś więcej o nowych początkach dla was. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla was ogólna energia? O, królowa monet, świetnie. Jest to zdrowa egoistka, która myśli o sobie w najwyższych kategoriach. Co przychodzi dla singli, do singli, a jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji? Karta świata. Być może nowa relacja, może z kimś z zagranicy. Jak wy się przedstawiacie? Karta diabła. Ciekawe, bo diabeł mógłby mówić o toksycznej bądź trudnej sytuacji, ale też o kuszeniu i o namiętności. Rada dla was. Tutaj jest z kolei dwójka monet, czyli karta żonglowania wyborami. Żeby nie było tak, że ktoś wejdzie zbyt szybko w obiecującą relację, bo może to się skończyć podobnie jak jakaś poprzednia z przeszłości. Czego nie robić i czego unikać? Dziesiątka mieczy i siódemka mieczy z przełożenia. Ważne czytanie. Naprawdę, bo wiadomo, że tarot to nie wyrocznia i robimy tarota, żeby was ewentualnie na coś przygotować lub przed czymś przestrzec. Momento. Powiem tak. Z przełożenia dla związków jest siódemka mieczy i ona może pokazywać oszusta, złodzieja albo w ogóle osobę,
która ucieka od poważnych rozmów, od odpowiedzialności i jest taka, że machnie ręką, przecież wszystko jest w porządku. I mam wrażenie, że możecie mieć do czynienia z takimi osobnikami właśnie, które za bardzo nie biorą na poważnie jakichś, no powiedzmy, nawet nie to, że perturbacji, ale no tego, co się dzieje pomiędzy wami. Z przełożenia dla singli 7 mieczy może pokazywać kogoś, kto ma nieszczere zamiary. I to jest, uwaga, albo ktoś, kto powraca z przeszłości, z kim już była pewna relacja, ewentualnie to jest nowa osoba, z którą zbyt szybko sprawy idą do przodu. I to powinno być dla was czerwoną flagą, tak naprawdę. Zobaczcie, dla związków w ogólnej energii jest królowa monet i ona pokazuje zdrową egoistkę, która myśli o sobie w najwyższych kategoriach i stawia siebie na pierwszym miejscu. I to wcale nie chodzi o narcystyczną osobowość, bardziej o tak naprawdę szanowanie siebie i zdawanie sobie sprawy z tego, że inni zrobią nam tyle, na ile sobie pozwolimy. I tutaj tak naprawdę jest czas na to, aby nie podkładać się drugiej osobie. Też bym powiedział, że wypadałoby przeredagować wasze wspólne finanse, bo być może są tam jakieś nierówności, jeśli chodzi o inwestowanie. W ogólnej energii dla singli ta królowa monet właśnie pokazuje, że tutaj trzeba myśleć jako zdrowa egoistka czy zdrowy egoista. Jeśli pojawi się ktoś nowy albo powracający, to zanim się rzeczywiście zaangażujecie, to poznać tę osobę, przemyśleć, zobaczyć, jak się do was odnosi. I też tak naprawdę tutaj jest znowu informacja, że pewna relacja powinna się rozwijać powoli. Tutaj też pamiętajcie, żeby nie być tak na zawołanie dla nowo poznanej czy w ogóle jakiejkolwiek osoby. Wy tutaj macie mieć swoje zdanie, swoje życie, swoje właśnie cele i zajęcia. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka przedstawiają się jako karta świata. Karta świata pokazuje tutaj taką roztańczoną i kolorową postać i ona w negatywie, w połączeniu z 7 mieczy, może właśnie pokazywać kogoś, kto tutaj nie ma do końca takiego poważnego podejścia do spraw pomiędzy wami. Może to być ktoś, kto nawet powiedzmy lekko kontroluje i jest zazdrosny lub zazdrosna, a sam czy sama ma tutaj mnóstwo swoich znajomych, swoich obowiązków i wydaje mu się czy jej, że może robić co chce. Tutaj też bym powiedział, że dla części z was pewna relacja ma szansę wystartować od nowa, ale muszą być tutaj zasady. Co zrobić, żeby nie powtórzyło się to, co było pomiędzy wami wcześniej. I trzeba to jakoś obserwować i sprawdzać na bieżąco. I zobaczcie, do singli przychodzi karta świata, czyli albo poznany ktoś podczas zabaw i spotkań towarzyskich, być może ktoś z zagranicy, ewentualnie ktoś powraca, tak mi się wydaje. I to może być osoba nie do końca poważna, osoba, która bardzo szybko się angażuje i bardzo szybko chce, żebyście wy się angażowali. I to powinno być właśnie czerwoną flagą. Pamiętajcie, że relacja budowana tylko i wyłącznie na namiętności, czy powiedzmy na takim zauroczeniu pierwszym, nie przetrwa. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta diabła i diabeł mógłby mówić o toksycznej zależności lub w ogóle o zależności w relacji i mi się wydaje, że tutaj może troszeczkę za bardzo ostatnio ulegaliście wpływom waszego partnera lub partnerki. Może nawet ktoś ma pewien nauk i tutaj za bardzo pobłażliwie podchodzicie do właśnie tego tematu. Ewentualnie mam wrażenie, że tutaj jeśli chodzi o sprawy seksualne,
to jest mnóstwo ognia pomiędzy wami, ale żeby to nie był tylko jeden sposób na rozwiązywanie konfliktów czy problemów, no też trzeba rozmawiać. Sprawdzajcie też czytania dla swoich partnerów w razie czego. Single, no wy przedstawiacie się jako karta diabła, no i to może być przestroga przed wejściem w nową, toksyczną relację. No, z kimś, kto może być podobny do osób z przeszłości. Ewentualnie, no tutaj powiedziałbym, że jeśli chce ktoś powrócić, to tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć romans i wydaje mi się, że ta osoba wcale się nie zmieniła, jeśli obiecuje i tak mówi. Momento. Też bym powiedział, że wydaje mi się, że tutaj jest ktoś w pracy lub na uczelni w szkole, z kim chyba nie warto wchodzić w flirt i głębszą relację. Dla związków w Radzie jest karta dwójka monet, która pokazuje żonglera i ta karta mówi o balansowaniu i umiejętności wypośrodkowania. No i teraz tak, no tutaj pamiętajcie, że i jedna i druga strona ma się starać i zabiegać, a nie tak, że jedno sobie leży do góry brzuchem, a drugie po prostu robi nogi w chińskie 8 i staje na rzęsach, żeby tylko dogodzić tej pierwszej. Jeśli chodzi o pieniądze, to też macie wspólnie inwestować, a nie to, że jedno od drugiego pożycza, albo na przykład polega na drugim. Dwójka monet też mówi o tym, że musicie mieć jedno i drugie więcej przestrzeni w tym związku. Być może ktoś jest za bardzo zazdrosny. W Radzie dla singli dwójka monet niewątpliwie sugeruje, żeby bardziej szatkować swoje wybory i nie angażować się za szybko. To być może wynika na przykład z ogromnej potrzeby bycia kochanym czy przynależnym do kogoś, do jakiejś relacji. Tutaj powiedziałbym, żeby bardziej przyglądać się osobom, które tak bardzo namiętnie podchodzą do relacji z wami. I żeby nie iść w drugą stronę, żeby tutaj nie było ze skrajności w skrajność, żeby w ogóle już odgradzać się od randkowania i poznawania nowych osób. Czego nie robić, czego unikać w związku? 10 mieczy. Słuchajcie, rutyny też. Bo mi się wydaje, że tutaj rutyna może wpływać na wasz związek w ten sposób, że komuś może momentami jest za dobrze, za bardzo się przyzwyczaił czy przyzwyczaiła do jakiegoś sposobu, w jaki może was traktować, albo w takiego sposobu, jak wy powiedzmy dajecie siebie traktować. 10 mieczy, tutaj informacja jest taka, żeby też nie pozwolić, aby rutyna zjadła tą relację. Po prostu i też jakieś ograniczanie powiedzmy przestrzeni jednego z was przez drugą stronę. Tak jak mówiłem, sprawdzajcie też czytania dla swoich partnerów. Czego nie robić, czego unikać dla singli 10 mieczy? No właśnie takiego poddania się i w ogóle rezygnacji z randkowania i poznawania nowych osób. No jasne, ważne jest, aby skupić się na swojej karierze, na rozwoju i na swoich celach, ale pamiętajcie, że gdzieś ten pierwiastek miłości też jest istotny i potrzebny wam tak naprawdę. 10 mieczy też zbyt szybko nie wejść w jakąś relację, nawet z kimś z przeszłości, bo to was bardzo przygwoździ. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla was ogólna energia? Dziesiątka kielichów. Bardzo dobrze jak na razie. Jakiś sukces, radość. Co do was przychodzi, co się pojawia?
O, przychodzi paź kielichów. Albo ktoś w pracy właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, może chcieć flirtować, romansować, albo jest propozycja. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości jest karta siły i mocy. Być może jest tak, że po prostu będzie troszeczkę luźniej w pracy w tym miesiącu. Są troszeczkę mniejsze wymagania ze strony przełożonych. Jak wy się przedstawiacie? Karta rycerza mieczy, który właściwie walczy w imię wyższych wartości, swoich wartości, i jest to dobry miesiąc na negocjacje, na staranie się o lepsze traktowanie, o lepszą umowę. Rada dla was. Trójka monet. Sumiennie, powoli, w swoim tempie wykonywać obowiązki. Nie pozwalać się przyspieszać i popędzać. Czego nie robić, czego unikać. As monet i piątka mieczy z przełożenia. Powiem tak. Warto inwestować w komfort waszego życia, typu remonty, mieszkania, nieruchomości. I też jest tutaj informacja, że może nie trzeba zmieniać pracy, bo jest coś do uzyskania w obecnej. Zobaczcie, z przełożenia jest piątka mieczy i to karta braku komunikacji lub zamiatania spraw pod dywan. I wydaje mi się, że jest o czym porozmawiać. Czy być może są nierówności i ktoś w pracy jest, wydaje wam się, bardziej pobłażliwie traktowany, być może ktoś młodszy z mniejszym doświadczeniem, czy po prostu uważacie, że wam się coś należy, czy pieniądze, czy pieniądze, czy inne traktowanie, i należy o tym porozmawiać. W tym miesiącu wszystkie sprawy niewyjaśnione mają być wyjaśnione. Tym bardziej, że w ogólnej energii jest dziesiątka kielichów. Piękna karta, która mówi o radości, świętowaniu i dobrym czasie. I powiedziałbym, że jest to... wypadła mi jedna karta. Że jest to potwierdzenie tego, że warto rozmawiać, bo gdzieś rozmowy doprowadzą was do spokoju i radości. Tutaj tak banalnie dosyć to powiedziałem i tak idyllicznie, ale najprawdopodobniej szefostwo czy przełożeni są przychylnie patrzący na wasze prośby, propozycje i tak dalej. Atmosfera w pracy, mam wrażenie, dosyć spokojna, ale żeby nie było tak, że jest za miło i że przez to głupio wam komuś zwrócić uwagę, bo na przykład się obija, a wy macie przez to więcej obowiązków. Zobaczcie, przychodzi do was karta pazia kielichów, który wyciąga do was ten kielich, więc jak najbardziej mógłby tutaj sugerować jakąś, może nie tylko propozycję, ale jakąś łatwość w kontaktach towarzyskich i łatwość w takim staraniu się o coś więcej, o to lepsze traktowanie, czy o większe pieniądze. Też bym powiedział, że jest w pracy ktoś, kto waszym kosztem może się obijać, albo ktoś, kto chce flirtować. I to chyba nie jest dobry pomysł. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta siły, która tutaj akurat w tej talii pokazuje trenerkę Pumy. I jest to informacja, że będzie po prostu troszeczkę lżej zawodowo.
Mam wrażenie, że oczekiwania ze strony przełożonych są troszeczkę obniżone, albo po prostu jest w ogóle mniej obowiązków. Chociaż to od Was zależy, czy ktoś nie będzie się Wami wysługiwał i na przykład robił maślane oczy, a Wy przez to będziecie mieli więcej obowiązków, czy trzeba będzie zostawiać po godzinach. Tutaj widzę jakąś łatwość w komunikacji, niewątpliwie. Tym bardziej, że Wy przedstawiacie się jako rycerz mieczy, a on jest osobą taką waleczną i walczącą w imię wyższych wartości, swoich wartości, w imię tego, na czym mu zależy. Więc, tak jak już powiedziałem wcześniej, macie tutaj siłę przebicia i umiejętności dyplomacji i złapania kogoś z innej strony. To tak a propos, słuchajcie, tych rozmów o pieniądzach, czy tutaj jakieś dźwięki za oknem na potwierdzenie. Rozmów o pieniądzach, czy o Waszych obowiązkach. No tak, w Radzie jest trójka monet. Ta karta pokazuje elficę, która sobie tutaj maluje i tworzy. I rada jest taka, aby rzeczywiście wykonywać wszystko sumiennie, spokojnie, w swoim tempie. I w ogóle dobrze by było na boku, powiedzmy, rozwijać jakąś swoją pasję, z której w przyszłości można by było, że tak powiem, dorobić. Dobrze by było mieć w ogóle taką stałą pracę i stałe źródło dochodu, ale gdzieś tam próbować czegoś z boku i być może część z Was już zaczęła i tutaj jest rada, żeby nie poddawać się i dalej próbować. Trójka monet mówi, żeby starać się o coś więcej w obecnym miejscu pracy. Budować te fundamenty i podkreślać swoje doświadczenie, swoje umiejętności, zdobywać szacunek. Czego nie robić, czego unikać? Karta Asa monet, która mogłaby mówić, aby na razie nie zmieniać pracy, ewentualnie powoli się rozglądać i w międzyczasie spróbować coś więcej osiągnąć w obecnym miejscu pracy, dlatego że najprawdopodobniej da się. Tutaj też widzę, że warto inwestować w mieszkanie, w remonty, nawet w małe drobne, takie na własną rękę, typu powiedzmy malowanie ścian, czy szukanie mebli na jakimś powiedzmy vintage sklepie, czy tworzeniu nawet własnych. Może to też jest jakimś źródłem dla Was zarabiania pieniędzy. Motocykl potwierdza. Co jeszcze? Żeby raczej trzymać się na razie stałej pracy i rozwijać coś, co jest Waszą pasją po pracy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.